Cześć! Dziś na warsztacie mam płytę główną pod socket A. Jest to ASRock K7S41GX. Do tego mam mobilnego Athlona 2500+, trochę pamięci DDR1. Karta graficzna to ATI Radeon 9200. Porównam go ze zintegrowaną kartą graficzną SIS Mirage Graphics, zwaną również jako SIS Real 256E. Czy karta graficzna, przeznaczona raczej do pracy biurowej niż do 3D, nadaje się do czegokolwiek? Przekonajmy się, zaczynam oczywiście od świeżej instalacji Windows 98 SE. Tworzę partycję przy pomocy Ranish Partition Managera. Kopiuję pliki instalacyjne na dysk twardy i już z dysku uruchamiam instalatora. Sama instalacja, jak to instalacja, nic ciekawego. I już po 12 minutach mam zainstalowany system. Mogę teraz zainstalować sterowniki i niezbędne programy. Zaczynam od testu Cinebench 2000. Mimo że program testuje też wydajność karty graficznej, to wyniki są niemalże takie same. Różnica w łącznym wyniku wynosi zaledwie 0,6% na korzyść Radeona. W świecie benchmarków retro taki wynik uznaje się za błąd pomiarowy i absolutny remis. Pokazuje to, że dedykowana karta low-end w testach profesjonalnych z początku wieku, projektowanie, renderowanie, nie dawała większej przewagi nad darmową integrą na płycie ASRocka. Oto totalny zwrot akcji. W grach i testach 3D, które reprezentuje 3D, Mark 2001 SE, dedykowany Radeon po prostu zmiażdżył zintegrowany układ SIS, osiągając wynik ponad czterokrotnie wyższy. Radeon zyskał przewagę aż o 370%. Cinebench obciążał głównie procesor i testował renderowanie programowe, dlatego wyniki były równe. 3D Mark to już test czysto DirectX. Zintegrowany SIS nadający się do pasjansa drastycznie tu odstaje, bo nie posiada sprzętowego mechanizmu Transform and Light ani wsparcia dla Pixel Shader, przez co większość obliczeń graficznych musiał wykonywać procesor Athlon. Radeon posiada pełne sprzętowe wsparcie dla DirectX 8.1, własną szybką pamięć VRAM i dedykowany procesor graficzny, co w grach z tamtych lat oznaczało przesiadkę z pokazów slajdów na pełną płytę. Wracamy do punktu wyjścia. Kultowy benchmark Final Reality z 1997 roku ponownie wyrównuje szanse. Radeon wygrywa, ale jego przewaga jest symboliczna. Dlaczego po gigantycznej przewadze w 3D Marku tutaj znowu mamy niemal remis? Final Reality to test oparty na technologii DirectX 5. W tamtych czasach karty graficzne nie posiadały jeszcze sprzętowych jednostek Transform and Light. Wprowadzono je dopiero pod koniec 1999 roku wraz z GeForce'em 256. Ponieważ ten benchmark zmusza komputer do renderowania grafiki w starym stylu, potężny jak na tamte standardy procesor AMD Athlon bierze na swoje barki większość geometrycznych obliczeń. 3D nowoczesna architektura Radeona 9200 oraz jego sprzętowe shadery oraz Transform and Light po prostu nudzą się w tym teście, bo silnik benchmarku nie potrafi z nich skorzystać. I na sam koniec wjeżdża prawdziwy growy klasyk. Quake 2. Wyniki Time Demo pokazują absolutną przepaść i udowadniają, że w realnej rozgrywce 3D z przełomu wieków zintegrowany CS nie miał najmniejszych szans. Radeon generuje aż o 460% więcej klatek na sekundę. Choć w teoretycznym benchmarku Final Reality z tej samej epoki mieliśmy remis, to realna gra w trybie OpenGL pokazuje zupełnie inny obraz rzeczywistości. Dlaczego taka różnica? Silnik Quake 2 genialnie wykorzystuje sprzętową akcelerację 3D w OpenGL. Dedykowany Radeon
posiada własną, szybką szynę pamięci i pamięć VRAM, dzięki czemu błyskawicznie mieli tekstury i geometrię. Problem SISA, zintegrowany SIS REAL 256E, drastycznie cierpi z powodu współdzielonej pamięci RAM. Przepustowość zwykłej pamięci DDR systemowej, którą SIS musi dzielić z procesorem Athlon, staje się ogromnym wąskim gardłem przy dynamicznej wymianie tekstur w grze. Wynik 31 klatek na sekundę oznacza, że gra była na granicy płynności. I to ze sporymi spadkami, podczas gdy na Radeonie rozgrywka była idealnie płynna. Myśleliście, że wycisnęliśmy już wszystko z tej budżetowej platformy? Nic z tych rzeczy. Dzisiaj wkraczamy w najpiękniejszą erę retrocomputingu, czyli podkręcanie. Nasz mobilny Athlon 2500 Plus fabrycznie działa na magistrali 133 MHz. Postanowiłem przestawić szynę na 166 MHz. Co to oznacza? Bezpieczny i darmowy wzrost taktowania procesora oraz pamięci RAM o równe 25%. Na pierwszy ogień idzie nasz zintegrowany biurowy potworek, czyli SIS REAL 256E. Sprawdźmy, czy wyższa przepustowość pamięci RAM tchnie w tę integrę nowe życie. Zsumowałem wyniki z Cinebencha 2000 przed i po podkręceniu. Słuchajcie, ta stara płyta AS ROCka dosłownie ożyła. Przypomnijmy, na fabrycznych zegarach zintegrowany SIS zdobył łącznie 65 punktów, a po przestawieniu magistrali na 166 MHz łączny wynik wskoczył na 76 punktów, to jest wzrost wydajności o ponad 16%. Procesor graficzny SIS współdzieli pamięć RAM z procesorem. Podkręcając szynę FSB, podkręciliśmy też przepustowość pamięci. Ta zintegrowana grafika dostała nagle potężny dopływ świeżego powietrza. Darmowe 16% wydajności tylko za sprawą jednej zmiany w konfiguracji. W tamtych latach taka zabawa miała gigantyczny sens. Bez wydawania ani jednej złotówki na nową kartę graficzną mogliście zauważalnie przyspieszyć swój komputer do pracy i renderowania. Ale to dopiero początek. Ciekawe, jak na to podkręcenie zareaguje nasz dedykowany Radeon 9200, od kiedy nasz Athlon 2500 Plus zaczął pracować na wyższej magistrali, karta na złączu AGP dosłownie eksplodowała wydajnością. Łączny wynik po podkręceniu to prawie 78 punktów. Słuchajcie, to jest ponad 18% czystego przyrostu wydajności. Zintegrowany SIS zyskał sporo, bo 16%, ale Radeon po prostu wyrwał do przodu. Dlaczego tak się stało? Fabrycznie taktowany Athlon na szynie 133 MHz był po prostu wąskim gardłem dla tej karty. Kiedy daliśmy procesorowi więcej powietrza, Radeon w końcu mógł rozwinąć skrzydła w środowisku 3D. Dodatkowo wyższe FSB przyspieszyło komunikację na linii procesor-karta graficzna przez port AGP. Wniosek? Podkręcanie w epoce Socket A to była czysta magia. Jeśli mieliście dedykowaną kartę, zysk ze zmiany szyny na 166 MHz był jeszcze większy niż na taniej Integrze. Łączny wynik prawie 78 punktów stawia tę konfigurację o klasę wyżej. Pamiętacie, jak genialnie nasz zintegrowany SIS REAL 256E zareagował na podkręcenie szyny do 166 MHz w Cinebenchu? No to spójrzcie, co stało się w 3D Marku 2001 SE. Na fabrycznych zegarach ta biedna biurowa Integra wypluła z siebie 1433 punkty. Logika podpowiada, że po podkręceniu procesora i pamięci o 25% wynik powinien zbliżyć się do 1700 punktów, prawda? Otóż nie, po podkręceniu szyny wynik spadł do zaledwie 1148 punktów. Tak, dobrze słyszycie. Straciliśmy niemal 20% czystej wydajności w grach, tylko dlatego, że przestawiliśmy jedną zworkę na płycie głównej. Jak to w ogóle możliwe, skoro procesor działa szybciej? Winowajcą jest sam chipset.
tej budżetowej płyty ASRock K7S 41GX. Chipsety CS z tamtych lat, w przeciwieństwie do droższych płyt na NVIDIA, bardzo często nie miały sztywnej blokady taktowania szyny AGP i wewnętrznych zegarów grafiki. Kiedy wymusiliśmy szynę 166 MHz, wewnętrzny kontroler graficzny po prostu oszalał. Prawdopodobnie zaczął generować kosmiczne opóźnienia w dostępie do pamięci RAM, albo po prostu zaczął się przegrzewać, drastycznie zrzucając swoją wydajność, żeby komputer w ogóle się nie zawiesił. Ciekawe, czy dedykowany Radeon 9200 też ucierpi przez tę kapryśną płytę główną, czy on akurat pokaże klasę. Przed chwilą widzieliśmy absolutną katastrofę zintegrowanego SIS-a, który po podkręceniu procesora stracił aż 20% wydajności w Tizy Demarku. Z duszą na ramieniu montowałem z powrotem do slotu AGP naszego ATI Radeona 9200. Czy kapryśna płyta ASRocka uziemi również dedykowaną grafikę? Spójrzcie na wyniki, bo sytuacja jest niezwykle ciekawa. Odetchnąłem z ulgą. Spowolnienia nie ma. Na fabrycznych zegarach Radeon wyciągał 6032 punkty, a po podkręceniu magistrali do 166 MHz wynik skoczył na 6870 punktów. Kryzys zażegnany, ale no właśnie. Przyrost to zaledwie 139 oczek, czyli skromne 2%. Dlaczego procesor przyspieszony o 1/4 daje nam tak symboliczną różnicę w klatkach? Odpowiedź to podręcznikowy przykład tak zwanego bottlenecku, czyli wąskiego gardła. W tym teście nasz Athlon po prostu nudzi się i czeka na kartę graficzną. Radeon 9200, choć posiada sprzętowe wsparcie dla DirectX 8.1 na swoich fabrycznych zegarach, daje z siebie absolutne 100%. Szybszy procesor karmi go danymi geometrycznymi jak szalony, ale rdzeń graficzny i pamięci VRAM zwyczajnie nie nadążają z ich renderowaniem. Przynajmniej wiemy jedno: zewnętrzny kontroler AGP na płycie ASRock K7S 41GX poradził sobie ze zmianą szyny znacznie lepiej niż wewnętrzny układ graficzny SIS-a. Karta dedykowana działa stabilnie i bezpiecznie dowozi te 2% gratisowej mocy. Pokazuje to też, że jeśli w 2004 roku chcieliście wycisnąć więcej klatek na sekundę z Radeona w nowszych grach, podkręcanie procesora nic wam nie dawało, trzeba było podkręcać samą kartę graficzną. A przed nami jeszcze dwa bardzo ważne testy po podkręceniu: powrót do roku 97, czyli Final Reality, oraz Quake 2, czy tam przy mniejszym obciążeniu karty procesor pokaże pazur. Po bolesnej wpadce w 3D Marku, gdzie podkręcony SIS stracił 20% mocy, czas na rundę rewanżową. Odpalamy ponownie kultowy benchmark Final Reality. Czy wyższa szyna procesora w bardzo starej aplikacji z epoki DirectX 5 cokolwiek uratuje? Spójrzcie na wykres. Na fabrycznych zegarach zintegrowany SIS wykręcił prawie 9,9 punktu. Po przestawieniu magistrali na 166 MHz wynik wzrósł do 10,1 punktu. Mamy ponad 5% czystego zysku. Dlaczego tym razem obyło się bez katastrofy? Final Reality z 1997 roku nie zna pojęcia sprzętowego Transform and Light czy shaderów. Całą geometrię 3D przelicza tu sam procesor. Skoro nasz Athlon dostał kopa, to pociągnął za sobą darmową integrę. Dodatkowo szybsza szyna RAM pomogła układowi CS sprawniej mielić dane. Wniosek? W bardzo starych programach podkręcanie tej płyty miało sens, nawet na zintegrowanej grafice. A jak na to samo zareaguje dedykowany Radeon 9200? Sprawdzamy, jak podkręcony procesor wpłynął na wydajność Radeona 9200 w legendarnym programie Final Reality. Zintegrowany SIS zyskał tu 5%. Ile wyciągnie karta na AGP? Zobaczcie sami. Na fabrycznych zegarach procesora Radeon wykręcił 10,2 punktu.
Po przestawieniu magistrali na 166 MHz wynik skoczył na 10,6 punktu. Mamy niemal 4% czystego, darmowego zysku. Potwierdza się zasada, że w programach z epoki DirectX 5 pierwsze skrzypce gra czysta moc procesora. Szybszy Athlon wykonał całą ciężką pracę, a Radeon bez problemu to zutylizował. Gry CS, która w grach potrafiła tracić. Jeśli myśleliście, że ujemny przyrost mocy w 3D Marku to był tylko przypadek, to legendarny Quake 2 brutalnie obdziera nas ze złudzeń. Wracamy do realnych testów w grach na zintegrowanym układzie SysReal i znowu mamy potężną katastrofę. Spójrzcie na ten wykres. Na fabrycznych zegarach nasza biurowa Integra dowoziła na granicy płynności równe 31,5 klatki na sekundę. Po podkręceniu magistrali do 100 sieci 10,6 MHz licznik zamiast wzrosnąć spadł do zaledwie 25 klatek. Straciliśmy równe 20% wydajności. To ostateczny dowód na to, że ten budżetowy chipset SiS kompletnie nie radzi sobie z podkręcaniem w środowiskach wykorzystujących akcelerację 3D, takich jak OpenGL. Szybsza pamięć RAM i podkręcony Athlon, bo wewnętrzny kontroler graficzny po prostu dławi się brakiem stabilnej blokady taktowania. Zamiast płynniejszej rozgrywki zafundowaliśmy sobie pokaz slajdów. Zintegrowany SiS po podkręceniu procesora okazał się absolutną porażką w grach. Na sam koniec zostawiłem ostateczne starcie w Quake 2 na dedykowanym Radeonie 9200. Zintegrowany SiS po podkręceniu procesora zaliczył tu bolesny zjazd w dół. Jak poradziła sobie karta na złączu AGP? Spójrzcie na wykres, bo niespodzianek nie ma, ale wnioski są bardzo ciekawe. Na fabrycznych zegarach procesora Radeon dowoził kosmiczne 177 klatek na sekundę, a po podkręceniu magistrali do 166 MHz licznik pokazał 177,4 klatki. Różnica to niespełna pół FPS-a, czyli czysty błąd pomiarowy. Dobra wiadomość jest taka, że dedykowany Radeon nie cierpi na humory budżetowego chipsetu SiS i trzyma betonową stabilność. Zła? Podkręcenie procesora o 25% kompletnie nic nam tu nie dało. Wynik 177 klatek to absolutna ściana dla architektury Radeona 9200. Karta wycisnęła już z siebie wszystko, co mogła. Chcecie więcej klatek w Quake'u? Zapomnijcie o kręceniu procesora. Tutaj pomóc mogło już tylko podkręcanie samego rdzenia i pamięci full RAM na karcie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zmagania z naszym budżetowym potworem z przeszłości. Jakie z tego płyną wnioski? Po pierwsze, fizyki i marketingu z lat 2000 nie oszukasz. Jeśli w 2004 roku myślałeś, że oszczędzisz parę stów na dedykowanej grafice i pograsz w Quake'a na Integrze od SiS, to Quake brutalnie sprowadzał cię do parteru. Po drugie, retro podkręcanie bywa kapryśne jak nastolatek. Nasz zintegrowany SiS pokazał, że potrafi mieć ujemny przyrost mocy. My dajesz mu szybszy procesor i pamięć, a on w 3D Marku i Quake'u mówi: wiesz co, stary, ja się poddaję, masz tu 20% klatek mniej i radź sobie sam. Za to szacunek dla Radeona, choć w grach uderzył w betonową ścianę swoich możliwości i z podkręconego Athlona wycisnął całe pół klatki więcej, to przynajmniej foków nie strzelał i trzymał stabilność. Morał z tego krótki: do Excela i pasjansa bierz Integrę. Ale jeśli po szkole chciałeś poczuć maślaną płynność w trójwymiarze, ten biedny Radeon 9200, mimo że był wtedy wyśmiewany przez posiadaczy GeForce'ów, okazywał się zbawieniem. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną i dotrwaliście do końca tej retro tortury sprzętowej. Trzymajcie się ciepło, nie spalcie swoich płyt głównych i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!